Witam. 12 listopad 2023 rok. Tak wygląda nasz kosmogram. Jesteśmy dosłownie na parę godzin przed nowiem. Nów jutro oczywiście rozpoczyna nowy spektakl naszego życia i planety tworzą zupełnie nowe aspekty i to, co do tej pory się zadziało. Skorpion pokazał właściwie wszystkie swoje racje i oblicza nawet pandemiczne pomysły i wszystkie działania, które były związane z ujawnianiem i wyjaśnianiem sytuacji. Już w tej chwili zupełnie inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy, no i także wybuch tej największej tragedii, jaka była, czyli podejście do III wojny światowej przez Hamas. Czy Izrael się obroni? Izrael się nie ma szans obronienia siebie. Izrael musi zdobyć partnerów. W tej chwili partnerzy, trzeba przyznać, że odwracają się. Czyli dokładnie Izrael traci jakby na sile, co jest błędem, dlatego że świat chrześcijański wtedy będzie musiał uaktywnić się. Zresztą także wykorzystanie w chrześcijaństwie schizmy, która może nastąpić lada moment, ponieważ nasz papież podejmuje decyzje, które nie za bardzo ortodoksyjnym chrześcijanom się podobają. To jest następna rzecz, co należy także do właśnie tego skorpioniastego podchodzenia. I właściwie z dniem dzisiejszym kończy się już skorpion, ten lunarny oczywiście, jutro rozpoczyna, znaczy do jutra jeszcze jest, ale do godziny, to co pamiętam, 11 lunarny, ale już strzelec, czyli już zupełnie inna technologia myślenia, inna technologia świadomości, inna technologia rozwoju myśli także. Trzeba brać pod uwagę przede wszystkim rozwój myśli i nas, odbioru tego wszystkiego, co dookoła nas się dzieje. Tutaj trzeba przyznać, że Skorpion zrobił dobrą pracę. To, że nic się nie stało takiego wielkiego, oprócz tutaj strefy gazy. Pani, która zwie się, ta Szwedka młoda, pani Thunberg, dostała po nosie i prawdopodobnie będzie musiała zapomnieć już o swojej misji, jeżeli się nie opamięta w pewnych sytuacjach. I właściwie w tym rozwoju trzeba przyznać, że dużo jaśniej przyglądamy się całej rzeczywistości. Także nie zebrany jeszcze rząd, co też świadczy o tym, ale jednak jesteśmy przy tradycji. To, co Skorpion robi, to, co robi Pluton. Pluton, to co tłumaczyłem, że jest szansa przeżycia Plutona, jeżeli się wykopie ten dołek i ten czołg najeżdża i można rzucić tym granatem, jak już przejedzie i go zlikwidować. Czego nie robili chłopcy, dzieci właściwie, a właściwie młodzi harcerze w Powstaniu Warszawskim. Szli i rzucali butelkami na te czołgi, one faktycznie się paliły, ale przeważnie ginęli. Ale ginęli za nas, za nasz język, za naszą kulturę, za to, że jesteśmy Polakami. Teraz ktoś powie, ale proszę pana, to niepotrzebne było. No właśnie, Skorpion jest pograniczem życia i śmierci.
To samo stworzyli w Masadzie. Masada jest takim punktem. I takim punktem jeszcze jest getto warszawskie. I takim punktem jest też Warszawa. I takim punktem był Lwów, o którym właściwie się w ogóle nie mówi. I teraz można by porównać, czy przypuśćmy w założeniu to działanie, które jest na zewnątrz i właśnie tutaj w stosunku do Palestyny, tak? Uważam, że nie byłem tam nigdy, ale uważam, że jeżeli świat gromadzi się wokół jednego zagadnienia i jednej filozofii, ta filozofia jest, ale nie można przekraczać pewnych granic. Pewne granice przyzwoitości, czyli dekalogu kulturowego są bardzo istotne i jeżeli bierzemy udział w jakimkolwiek działaniu, w tym działaniu musimy być stateczni i dążyć do świadomości. To co zrobił Gandhi w Indiach, z Indiami właściwie. Indie zostały wyzwolone. Indie są dzisiaj właściwie premierą. Oni są dopiero przed swoją ekspansją, bardzo przyzwoitą ekspansją. Tą ekspansję widzimy u siebie na ulicy, w każdym właściwie mieście większym. Tych Hindusów, nie odróżniamy Hindusów od Pakistańczyków, to jest prawda, ale powiedzmy, że to jest ta sama nacja, tylko że Pakistańczycy są muzułmanami, a Hindusi są hinduistami. W większości, chociaż tam tych religii jest mnóstwo. I teraz przyglądając się to, co Hindusi dzisiaj mogą zdobyć, w jaki sposób Indie są przecież w gruncie rzeczy tylko koziorożcem, ale dla koziorożca India, po prostu jeżeli tutaj mamy koziorożca, a tutaj mamy skorpiona w tej chwili, to proszę zwrócić uwagę, że to jeżeli koziorożec jest baranem, to tu tutaj są ryby, a tu jest wodnik. Więc są wodnikiem. I dla nich przyjaźń z całym otoczeniem jest główną tezą. I taką nakreślił Gandhi. I dzisiaj Indie idą w tym kierunku. Mają świetnie wyszkoloną armię, której się boją Chińczycy. Chińczycy wyjątkowo boją się, dlatego też zaprzyjaźnili się. I Rosja też. I ten układ właśnie teraz najbardziej wypływa i najbardziej jest no ja nie mówię o Brazylii, bo to nie chodzi tylko o ten kontakt i jeszcze RPA, ale ten anglosaski układ zostaje rozłożony na części. Mało tego, Skorpion właśnie pokazał także jeszcze inne dziedziny, biorąc właśnie tą medycynę pod uwagę i tutaj wyjaśnienie w pewnych zasad, i jednocześnie organizacji, które są organizacjami, które były w ukryciu w gruncie rzeczy przez te 3 lata, chociażby tak jak Prawa Człowieka, czy tam jeszcze inne stowarzyszenia, które uaktywniły się ze względu na to, że to wszystko, co się działo przez ostatni okres, ostatnie 3 lata, nieładnie mówiąc, miało pewną zasadę unicestwienia społecznego. Stworzenie tego wszystkiego i bańki, która była wytworzona i podtrzymywana przez nawet osoby zupełnie nieświadome, bo wątpię, żeby człowiek, który jest wykształcony na jakimś poziomie, nie orientował się, jak to wygląda wszystko. Jak wygląda ta
kwestia związana z rozwojem i przejściem w stan na przykład chorobowy. Tylko jeszcze jedna rzecz, że sam człowiek jest tak zorganizowany poprzez Stwórcę, a na jego obraz, że umie się przystosować do każdych warunków. I jeżeli te warunki są przygotowywane przez zewnętrzne, czyli przez przyrodę, wtedy nie stanowi to problemu. No może zginąć tam ileś osób pod wpływem tam jakiegoś działania na przykład, chociażby wybuchu jakiegoś wulkanu. Mamy to we Włoszech. I tutaj no, trzeba Pompeji brać pod uwagę, że to jednak była tragedia ogromna i dzisiaj możemy to obejrzeć. Także, ale kiedy mamy to robione przez człowieka i w gruncie rzeczy przypominamy sobie obóz koncentracyjny niemiecki w Polsce, tak jak Oświęcim. Niemieckie obozy koncentracyjne, takie jak były pod Gdańskiem, Stutthof chyba, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli się mylę, to przepraszam. Ale te wszystkie obozy niemieckie na terenie Polski, które są wyraźnie przez te ostatnie 3 lata były właściwie tym samym. Jeżeli my byliśmy zamknięci w mieszkaniu, jeżeli my nie mogliśmy znaleźć się w parku, jeżeli my nie mogliśmy być w przestrzeni jakiejkolwiek, gdzie ta przestrzeń, chociażby promieniowanie słoneczne, jakiekolwiek działanie, czy te maseczki, które odbierały funkcje małych dzieci, które dzieci porozumiewają się, niemowlaki się porozumiewają zupełnie w inny sposób, którego my właściwie do tej pory nie umiemy zdefiniować. No, są takie postacie jak Kaszpirowski, czy jeszcze inni lekarze, oczywiście jest lekarz, który nad tym zagadnieniem bada. Zresztą to fantastycznie wykorzystał w Polsce A1, A2, A3, a Polska SPI. No i on był także Żelinowskiego doradcą osobistym, ponoć polskiego pochodzenia. W tym momencie mocno znaczy pod względem umysłu tak. Jako Polak mógł wpaść na takie pomysły i doprowadzić siebie do tak wysokiego stanowiska, ale jako mentalnie to taki, no nie wiem za bardzo, czy jemu zależało na pieniądzach, pojechał do Stanów Zjednoczonych, nie zrobił tam żadnej kariery, zresztą żaden oprócz filmowców, oprócz ludzi, którzy są w filmie, nie zrobią kariery w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, przepraszam. Nie zrobią. Zrobili karierę oczywiście nauczyciela, co dzisiaj jest straszną rzeczą na uczelniach amerykańskich. Zrobili karierę filmowcy, czy zwróćcie Mosfilm i nie pamiętam, który Hollywood, tam dyrektorem to są 2 bracia. To tak jak u nas w telewizji. Mniej więcej to samo. Wiecie, o co chodzi. O pana Kurskiego i jego brata. Tak? No i teraz historia się powtarza. Oczywiście, że tak, że możemy przenieść te wszystkie anomalia no, kulturowe to nie są, bo to jest ecie-pecie, tak? Tam, gdzie są w tej chwili, no zobaczymy, może wróci ze stanowiska tam w Stanach Zjednoczonych, no ale nie patrzmy, to wszystko jest Skorpion. Skorpion, mimo że jest pograniczem życia i śmierci, także jest kapitałem, jest pieniędzmi, jest zdrowiem, jest tym anestezjologiem, czyli tym, który uratował życie, tak? Który wybudził ze śpiączki. I to wszystko się dzieje. Zwróćcie uwagę, że to wszystko ma swój fantastyczny kontinuum i zobaczymy, jak pokierujemy. W tej chwili są wybory. Wybory trudne, ponieważ to, co ma zrobić, przypuśćmy w założeniu ten stary PiS,
Musi odnowić swoje metody myślenia. Te metody myślenia są troszeczkę w dewiacji, dlatego że zdrowy rozsądek, dekalog i to całe myślenie, chociażby o tej wojnie, która się dzieje za naszą ścianą, i podejście tutaj, my też robimy małe błędy. Jeden z chyba tak, przepraszam, jeżeli to tutaj nieładnie mówię, ale to jest ten moment, kiedy następuje ta bariera tych przewoźników. Albo się oni zorganizują, albo tamci się zorganizują, to już jest obojętne. My nie możemy patrzeć na to, że na przykład tam jest tańsza benzyna. No to poprosić kogoś, pojechać po tą tańszą benzynę w beczkowozie i przywieźć ją tutaj i ją rozprowadzić pomiędzy tymi osobami i udowodnić to, poprosić w Sejmie czy gdziekolwiek. Tylko u nas jest taka sytuacja, że my tak jak małe dzieci postępujemy. To jest rządowe postępowanie, że jak już kogoś nie lubimy, to automatycznie nie lubimy. W polityce tak nie jest i w handlu tak nie jest. Tam, gdzie jest tańszy towar, tam się go bierze i sprzedaje się z dużą marżą. No przypuśćmy, to jest węgiel, to jest to zboże techniczne, ale w tym wszystkim jeszcze jest dekalog, uczciwość handlarza. Jeżeli ten handlarz zrobił źle, to powinniśmy go wyeliminować. Eliminacja może być pozbawienie jego majątku, sądowe oczywiście, czy branie jego pod uwagę, czy jakieś tam, to co się robi na świecie. Przecież macie dokładnie, możecie się przyjrzeć, jak wygląda w tej chwili kariera pana prezydenta Trumpa. Że właściwie jest na włosku. Cały czas się szuka jakiegoś błędu w jego postępowaniu, żeby go zatrzymać w jego postępie, bo ten postęp jest nieunikniony, to nie jest prawda. Ja nie rozumiem jeszcze jednego, że ktoś nie rozumie jeszcze tej sytuacji, że te planety, one się nie mylą. One się nie mylą, one mają swoją marszrutę i ta marszruta będzie taka, jak one chcą. I jeżeli ktoś nie rozumie tego, że w gruncie rzeczy przyroda wygra, że w gruncie rzeczy jest ten, nieważne czy zdrowy rozsądek, tylko teraz popatrzmy sobie na ludzi, którzy kiedyś rządzili. Tak, na tą damę z okienka, czy tam jakoś tam, ona jest biedna, bo ona w tej chwili już nie ma za co żyć i youtuberką się stała i zaprasza jakichś takich dziwnych ludzi, nawet czasami bardzo porządni ludzie tam trafiają i się wygłupiają się, bo jedno, chcą pokazać swoją wyższość, z tym, że to nie jest tak. Jeżeli przekraczamy jakąś barierę, to już nie powinniśmy układać się z tymi osobami. Te osoby już eliminujemy z towarzystwa. Ktoś powie, no ale przed chwilą Pan mówił, że tak nie wolno robić, bo to jest zupełnie inna zabawa. Ta, którą mamy kulturową, a ta ekonomiczna. Ekonomia i polityka zupełnie innymi prawami się toczą. Jeżeli ktoś miesza ekonomię i politykę w jedną, ma rację, oczywiście, że ma rację, ale jest jedna rzecz, na poziomie politycznym, ale nie i na poziomie ekonomicznym, ale jeżeli to jest na poziomie tylko wyłącznie to, co dzisiaj mamy, duodasamce bliźniąt, informacji, to te informacje nam robią pustkę w głowie. To, co wiemy z punktu widzenia ekonomicznego, że musimy kupować jak najtaniej, a nie sprzedawać jak najdrożej, ale zbierać z tego wszystkiego jakieś apanarze, to, co jest VAT-em na przykład chociażby, ale nie kosztem niszczenia świadomości naszej i właściwie naszego życia. To nie polega na tym. To nie polega na tym, że robimy hamburgera, ale w nim nie ma ani
krzty żadnego mięsa. Białko jest, ale jest sztuczne. To, że słodzimy na przykład w założeniu jakiegoś pączka sacharyną, to nie znaczy, że on jest dopuszczony do żywienia. Jeżeli jest zboże, które jest właściwie zboże... Ja jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem. Jak można produkować na najlepszej ziemi na świecie zboże jakieś przemysłowe, zamiast produkować najlepsze odmiany i najzdrowsze? Dla mnie to jest nie do pojęcia. Jeżeli my tutaj, ja jestem wychowankiem, no nie mogę powiedzieć, że profesora Pieniążka, bo to nieprawda, ale w pewnym sensie tak, dlatego że w pewnym okresie zakładaliśmy sad i szukaliśmy odmian, tak żeby one były po kolei budowane. Byliśmy właśnie w Skierniewicach i właśnie wtedy, ja byłem bardzo młodym chłopakiem wtedy, rozmawialiśmy właśnie z profesorem Pieniążkiem i profesor Pieniążek nam zrobił listę drzew, które będą po kolei. I właśnie mówił do mojej mamy, akurat mówił po imieniu, ze względu na to, że byliśmy z polecenia mojej mamy koleżanki, która jest profesorem, była już profesorem w Puławach i byliśmy przez Puławy, przez Instytut w Puławach przysłani tutaj do Skierniewic, do profesora Pieniążka i dokładnie tłumaczył nam, co po kolei, jaki czasookres. I my wykluczyliśmy okres taki mniej więcej 10 lipiec do 20 sierpnia. Dlaczego? Dlatego, że to był okres wakacji, żeby można nie było być w sadzie. I my w tym sadzie mieliśmy dokładnie co do godziny zbiór. Dokładnie. Nawet jak ja wyjeżdżałem w czerwcu, to ja mogłem zabrać sobie na przykład chociażby uciekło mi czereśnie. W maju była ta majówka czereśnia. Późnym wrześniem, takim późnym październikiem była ta gruszka, taka twarda, ona dopiero koło Wielkanocy nadawała, Wielkanocy właśnie Bożego Narodzenia, nadawała się do jedzenia. Dopiero. I takie były też i jabłka. I mnóstwo rzeczy, no więc można pewne rzeczy ustalić. I nasi sąsiedzi nie potrafią tego, tylko idą na taką masówkę, na taką beznadziejność, bo rozumiem, że by produkowali na przykład w założeniu olej, tak? To, co robią. I ten olej opałowy na przykład, byśmy przetwarzali ten olej na opałowy. Ale pamiętajmy o tym, że niszczymy ziemię w ten sposób, bo wyjaławiamy ją. Boże, język się łamie od tych słów. I jak to jest? No i teraz popatrzcie, jeżeli robimy zniszczenie tego typu, to jest skorpioniastość. Czy dlatego też ten kraj chce utrzymywać z Berlinem, który jest spod skorpiona, bo nie jest on spod skorpiona. On jest Paran, tak, ten kraj, ale panniastość jest wykorzystywana, ale panna jest z sekstylu do skorpiona i dlatego, a Berlin jest, no zobaczcie w herbie co ma, niedźwiedzia, czyli niedźwiedź to skorpion. W galijskiej kulturze, tam gdzie jest skorpion, jest niedźwiedź. I w rzeczywistości, tam gdzie jest wielka niedźwiedzica, jest, no właśnie, mieści się znak skorpiona. Także astrologia jest przepiękną dziedziną, gdzie możemy rozegrać nieomal wszystkie nasze, no powiedzmy, historie. Astrologizowanie rzeczywistości, naginanie jej nie jest możliwe.
naginać, to właśnie naginają ci niedouczeni astrolodzy, co jest tego mnóstwo, naprawdę jest tego mnóstwo. Czasami jak słucham, nawet nie wiem, czy pamiętacie u pana Cejrowskiego, taka pani astrolog, ja nie będę wymieniał tutaj nazwiska, ale możecie sobie obejrzeć i pan Cejrowski mówi, a jakim ja jestem znakiem? No i zaczyna się historia. No przepraszam bardzo, ale to jest osoba publiczna, można było przejrzeć, zobaczyć, że jest rakiem. Teraz ja miałem zarzut, że pan Cejrowski, bo powiedziałem, że raki chodzą zawsze identycznie ubrane. A tam ktoś odpowiedział, ale proszę pana, pan Cejrowski jest bardzo kolorowy, to tamto, w dziesiąte. Nie jest kolorowy. Te koszule, które nosi, on ciągle chodzi w tej samej koszuli, tylko ona zmienia różne kolory. Tak, i jest taki program, gdzie zdejmuje jedną, drugą, trzecią, czwartą i chyba piątą. Jeżeli czy 3 zdjął albo 5 zdjął. Nie pamiętam już dokładnie. Ale ciągle zdejmuje te same koszule, ten sam wzór. To jest jego mundur. A to, że na nim się dzieją różne historie, to nie jest istotne. To nie jest istotne, bo to jest mundurek. To jest jego mundurek. Jego fason. Jeżeli ktoś nie pojmuje pewnych zasad i nie umie je scentralizować w danym okresie, tak jak w tej chwili mamy dładę właśnie bliźniąt. I ta dłada bliźniąt daje to, że w tym skorpionie, że ja mogę o tym opowiadać. Inaczej bym nie mógł opowiadać, bo ja informuję w tej chwili, bo bliźnięta są informacją o tym, co się dzieje dookoła nas. Informacja jest zupełnie inna. Gdybym to powiedział w koziorożcu, to absolutnie nie ma sensu. Dlaczego? Dlatego, że do mnie nie przychodzą moje synapsy, zupełnie inaczej pracują. Kiedy ja jestem zgodny z kosmosem, ja żyję w tym kosmosie, ja jestem w jakimś makrokosmosie albo mikrokosmosie, w zależności z którego punktu będziemy przyglądać się. Bo jeżeli mamy atom i mamy satelity do niego, a Ziemia jest satelitą Księżyc, no to mamy tę samą strukturę. Jeżeli mamy kryształ i mamy podział, pewien archetyp, tak? Podziały, które mamy archetypy w znakach, możemy to tak samo połączyć. Jeżeli patrzymy, że Newton przyglądał się i nagle mu jabłko spadło i wymyślił teorię przyciągania, że saturniczną, na której działają windy, która jeździ w jedną i w drugą stronę, a nie jeździ w żadną po bokach, jeszcze nie wymyślono, chociaż już powstał Cube, bo na Cubie jest to, właśnie dlatego Cube zrobił tak wielką karierę i dlatego Cube jest jakby numer 1 na trzecim, od trzeciego do nieskończoności etapu rocznego kursu jakiegoś astrologicznego, który może się skończyć mając 20 lat. I możemy jeszcze mieć, po to są spotkania astrologiczne, po to są różne rozmowy pomiędzy astrologami. Właśnie może być to na zasadzie seminariów, a może być to na zasadzie towarzyskiej. No oczywiście, że tak, które prawdopodobnie będą tutaj w mojej pracowni, zobaczymy, może się to uda, gdzie będą przychodzić ci, którzy no, są wiernymi sługami tej wiedzy, bo tych niewiernych no nie chciałbym za bardzo widzieć, dlatego że po pierwsze tak, nie lubię, kiedy ktoś bryluje. Nie lubię, kiedy ktoś pokazuje swoją wyższość. A te osoby, które spotkałem na tych zjazdach, nie zjazdach, na których już nie biorę udziału, bo szkoda mi na to czasu. Naprawdę szkoda czasu. Ja mam jechać na 3 dni, czy na 2 dni, czy nawet na 1 dzień, słuchać tych wywodów, które te wywody przez 2 godziny słucham i nie wiem, o co chodzi w gruncie rzeczy. Nie wiem po co. Ja na to, co ta osoba mówiła, miałem przez 2 tygodnie z profesorem Leszkiem Weresem na szkole. Przepraszam, nie 2 tygodnie, tydzień. Na szkole Jowiszowej mieliśmy astrokartografię. No przepraszam, nie będę wykładu o astrokartografii, jak przez tydzień równy żeśmy wałkowali tylko astrokartografię.
kiedy były mapy rozłożone na stołach i z kompasami żeśmy biegali po tym. Co będziemy robić za chwilę, bo jest strzelec, co już uprzedza. Ponieważ właśnie strzelec jest tym, który trzyma strzałę i puszcza. Ale skorpion zabija siebie sam. I trzeba o tym mówić, o tym, co będzie za chwilę, żeby dać nadzieję, żeby ktoś nie oszalał. Tak, rozmawiam z pewną panią starszą, która okazało się, że ma 3 fakultety. Jeden z prawa karnego, drugi z prawa ekonomicznego i z prawa cywilnego. Trzy fakultety, czyli razem, tak, liczmy, że po 5 lat to 15 lat studiów. To nie jest żart. I złapała mnie za rękę, ponieważ jej pewną rzecz wytłumaczyłem. Mówi, pan mnie wybawił od tego, że ja nie pójdę do psychiatry, bo ja już myślałam, że ja troszeczkę coś ze mną nie tak. Przeszła pewien etap i, no mogę powiedzieć, ponieważ nie znacie, widziała duchy. Rozpoczęła widzieć duchy. Co jest zupełnie normalnością. Jeżeli w pewnym momencie przechodzisz jakąś traumę, czy przechodzisz przez pewne znaki, układają ci się, zmienia ci się życie. Tak jak w tej chwili się zmienia życie, teraz zmieni się nam życie. Wszystkim jak jeden. Właśnie jutro. Od jutra. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak będzie zmiana. Jeżeli tego nie widzimy, jeżeli z tego robimy absurd i powiemy, a co się zmieniło, nic się nie zmieniło, ciągle piję ten sam chleb jem i ciągle piję tą samą herbatę i mam ten sam cukier, najwyżej pójdę do Biedronki albo pójdę do Kauflandu. No to nie jest to. Człowieku, to nie jest to. Nie zastanawiasz się, że zupełnie inaczej myślisz, inny jest czas, inna jest pogoda, zwierzęta inaczej odczuwają, wszyscy, rośliny inaczej wyglądają w tej chwili. Inaczej smakuje jabłko, inaczej smakuje cebula, inaczej wygląda czosnek. Niektórych rzeczy już w ogóle nie znajdziesz. Śliwki na drzewie, jeżeli zostały te śliwki, to zostały już pomarszczone. Lada moment, jak przyjdzie mróz, zostaną zmrożone. One będą 4 razy słodsze. Zresztą wiesz o tym, że aronię trzeba wsadzić do lodówki, żeby ją lekko przemrozić, żeby ona była bardziej bezpieczna. Tak się robi z czarnym bzem również. Po to przyspiesza się naturę, ale przyspiesza się, ale nie, to robimy ku wartości własnej. Ale nie możemy kogoś przymrozić. No jest oczywiście, że są te komory, które pomagają, no, ale nie każdemu. Znam wiele osób, które po tej komorze jeszcze bardziej się źle czuły niż to. To nie jest złoty środek, ale opowiada się oczywiście, najlepsze to jest krwioterapia, ale szorzowana, to jest w ogóle rewelacja, nastawy. Nieprawda. Nie. Po to jest lekarz, żeby sprawdził dlaczego, przygotował pacjenta, porozmawiał, czy ktokolwiek, czy ten technik, który to robi, czy fizykoterapeuta, który jest po studiach, tych właśnie, który działa. No właśnie to jest to pogranicze życia i śmierci. No, właśnie to jest skorpion. Ta radość życia to jest właśnie ten moment i to trzeba umieć wykorzystać. Jeżeli tego nie umiemy wykorzystać, stajemy przed barierą głupoty. I to tak strasznej głupoty, że czasami jak ten szpital na peryferiach. Dokładnie. I ta, wiecie, która gdyby głupota mogła fruwać, to ona by była pierwsza do tego. Po prostu. No taka jest rzeczywistość, taka jest prawda, taka jest świadomość. Słuchajcie, kończę, przygotowuję się do dnia jutrzejszego, przygotujcie się, świadomość swoją zostawcie wolnej woli, bo to jest wolna wola. Zrozumcie jeszcze jedno, że jeżeli postępujemy zgodnie z przyrodą, to ta przyroda otwiera przed nami ogromne bariery, ogromne frontalne działania. My musimy zapomnieć o jednej rzeczy.
czerpać zyski z przeszłości, ale nie żyć przeszłością. Bo jeżeli żyjemy przeszłością, to budujemy fanatyzm. Przeszłość jest fanatyzmem i to bardzo niebezpiecznym. Te babcie modlące się w kościele tak potem wychodzą i tymi różańcami biją małe dzieci. I znacie to. Te babcie, które są, ja nie mówię o moherowych beretach, bo mam nadzieję, że to nie są te, ale dzisiaj ta właśnie historia, która jest medialną historią, ona może stworzyć właśnie tą schizmę, co będzie dla nas osobiście, dla powiedzmy, że ortodoksów, bo każdy, kto wierzy święcie, a jeżeli wierzy święcie, jest ortodoksą. Jeżeli wie, że Bóg istnieje i nie chce wprowadzać tych kanonów jakichś takich dziwnych i tych zwyczajów takich dziwnych, tych kościelnych, no to staje się ortodoksą. Więc ortodoksja jest bardzo potężnym warunkiem zwycięstwa. Jeżeli ja chcę żyć w tradycji, muszę być ortodoksą. Tradycja jest ortodoksyjna. Jeżeli ja lubię w każdy poniedziałek zjeść pączka, staje się w tym momencie to rytuałem. Ale nikomu nie muszę narzucać, że ten pączek, ale kiedy ktoś przyjdzie, może dostać ode mnie ten pączek i może przenieść to do swojego domu, że w każdy poniedziałek będzie pączek. Staje się to tradycją? Staje się. Tak, na cmentarzu sprzedaje się odważanki. Nie wiem, dlaczego odważanki się sprzedaje. We wszystkich świętych na cmentarzach sprzedaje się odważanki i niektórzy specjalnie jadą tylko po odważanki na ten cmentarz, bo tam tylko można kupić odważanki. I raz w roku je tego odważanka. Ja jadłem raz w roku banana. Właściwie 2 razy, na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. 2 razy w roku jadłem banany. A zjadłem pierwszego banana, nie wiem ile lat miałem, może 6, może 7. Dzisiaj banany są w każdym sklepie. Jabłek czasami brakuje, a banany są. Co prawda czasami takie brązowe albo jeszcze jakieś inne kolory. No i taka jest prawda. No. Dziękuję bardzo tej osobie, która napisała ten post o tym prześcieradle, tej babci. Bardzo dziękuję Tobie za to, dlatego że to jest takie piękne, że masz to babci i nie wyrzuciłeś tego. Że zostaje nie tradycji, tylko ta rzecz jest porządna, ta rzecz jest uczciwa, ta rzecz jest, jeżeli ona przetrwa do Twoich wnuków, to będą oni pamiętać i tego trzeba nauczyć, że niektórych rzeczy nie wolno wyrzucać, niektórych rzeczy nie wolno się pozbywać, tak jak ludzie się pozbywali mebli gdańskich. Akurat ja nie zdążyłem, byłem za mały na to, żeby je przetrzymać, ale niektóre rzeczy tak. Niektóre rzeczy zostały zniszczone, ale w mojej pamięci są. I wiecie, ostatnio przyglądałem się, jak zniszczono cały gabinet dentystyczny. Słuchajcie, to jest nie do wiary, ale właśnie ten skorpion usypiano pacjenta w taki sposób, że zakładano na niego taki coś rodzaj dzwonu i lekarz walił młotkiem w to. I on został taki oszołomiony. Wyobrażacie sobie, jaki numer, ale teraz tak, bez żadnego zaszczyku, jedynie tylko ten dzwon, który zakładano tak na głowę i on, nie wiem, nie pamiętam, ja pamiętam ten dzwon, bo go, notabene miałem to w domu i to zostało zniszczone. Po prostu ja przyglądam się, że takie skarby, nie wiem, czy w Muzeum Medycyny jeszcze takie rzeczy istnieją, ale miałem to w domu.
Ale teraz popatrzcie sobie, jeżeli w tej chwili hipnoza, tak, usypiamy tą dziedziną przekazywania myśli, to Adina 2, już śpisz, nie śpię, to śpi i pałką go, tak, i wtedy usypia się, a tutaj nakładano ten dzwon i nagle nie wiadomo skąd, czy tam, nie wiem, czy siostra, czy jakiś tam woźny w to walił w ten dzwon, a ten pacjent po prostu, ale jaka technologia? Teraz, czy czasami nie wrócimy do tej technologii? Bo w gruncie rzeczy wolałbym chyba, tak mi się wydaje, niż na przykład, nie wiem jakie są skutki tego medyczne, bo to też by było trzeba zbadać, czy na przykład podawanie tej trucizny, która usypia nas i co wtedy, tak? I teraz jakie są skutki? Czy lepiej ten dźwięk, ale ten dźwięk może być w słuchawkach, przypuśćmy jakiś, ja nie wiem, czy to są wibracje, nie umiem odpowiedzieć na ten temat. Ale z tego korzystają te misy tybetańskie, gdzie autentycznie będziemy w offsetce rozmawiać na ten temat, bo to jest temat rzeka, a mnie to nie fascynuje, tylko akurat byłem wtedy przyjechał do nas Hess, właśnie, który propaguje te misy i wytwarza te misy. Także to jest właśnie ten skorpion. Cały czas jest to jest takim, no i teraz włada dźwięk, tak? Informacja, bo dźwięk to jest informacja. I w skorpionie. Cały czas jesteśmy w jednym temacie. Także dziękuję Wam za wysłuchanie. Bardzo poproszę o łapki, bardzo proszę o jakiś tam opis, bo to już tak troszeczkę, no chciałbym, żeby to tak troszeczkę poszło do przodu. Bardzo ładnie idzie. Ja nie narzekam. Ostatnio YouTube troszeczkę zwolnił z tymi zatrzymaniami, co mnie bardzo śmieszy, bo tak, no mogę tu powiedzieć, no dlaczego nie, no Skorpion. Normalnie za film jest płacony za takie pierwsze, tak gdzieś około, przypuśćmy od 2 zł do 6. A za ten zatrzymany, wiecie ile jest? 0,50, czyli niecałe 50 groszy. To nie jest jeszcze suma, którą otrzymujemy my. Nie. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie my otrzymujemy pieniążki, ale to wcale nie są tak ogromne pieniążki, ale zawsze jest to jakaś pomoc. Zawsze jest to jakiś skutek finansowy dosyć duży, dlatego że tak. Jeżeli ja otrzymuję kwartalnie tam jakąś sumę, to nie jest duża suma, to jest śmieszna suma, ale zawsze coś mogę, przypuśćmy sobie, ze sprzętu, na sprzęt to przeznaczam te pieniążki przeważnie. Na przykład ostatnio kupiłem papier. Papier do drukarki, autentycznie. Kupiłem 4 ryzy papieru i tam jeszcze coś kupiłem. Jeszcze kupiłem blade ramy, farby, znaczy na artystyczne rzeczy poświęciłem. To była śmieszna suma, ale no inaczej bym po prostu nie kupił, no po co? No po co, tak? I bym musiał się męczyć, a tak to wpadłem na pomysł, że te pieniążki wydam. Teraz te pieniążki, które zbiorę, wydam na uzbrojenie dźwiękowe, czyli bo mikrofonów starcza nie, tylko jeszcze uzbrojenie, to znaczy przedzmacniacz, zadzwoniacz, ja nie znam się na tym, to już sprawa Dawida, jak on to rozegra. To chodzi o to, że po prostu można ten dźwięk jeszcze modulować, zrobić. Ja to robię w programie, co nie jest zbyt dobrą rzeczą, lepiej to robić na tutaj, bo no na mikrofon nie narzekam. Zresztą, no może bym jeszcze dokupił 2 mikrofony albo 3. Nie wiem, bardzo się zastanawiam, takie RODE, które przy filmowaniu używam.
Tu nie. Tu używam Zoom, także to jest zupełnie inny. Zresztą też bardzo dobry mikrofon i ja nie narzekam na dźwięk. Może Państwo narzekają, ale to jest kwestia nieumiejętności obróbki przeze mnie, to się przyznaje. Ale jeżeli ta telewizja powstanie już ta na żywo, mam nadzieję, że to będzie zupełnie inaczej wyglądać, ponieważ już to będzie na stałe zmontowane. Ja cały czas to rozbieram, składam. Do zobaczenia do jutra. Jutro się budzimy zupełnie w nowym nowiu, już znaku Strzelca, a dzisiaj jesteśmy jeszcze w Skorpionie i w Dładzie Bliźniąt. Także cieszę się, bo odchodzi od nas pewien etap i zamykamy ten etap. Pamiętajmy o tym, że od wagi zaczęliśmy i waga jest pierwsza, bykiem wagi jest Skorpion i teraz przechodzimy do informacji, a słowem wiele można zbudować i słowo, na początku było słowo. Z Bogiem, trzymajcie się, powodzenia.